Na stanowisku numer 3 zawiązał się pierwszy arbuz, a jest to odmiana taka. Tu idziemy. To znaczy, to nie jest odmiana, to jest arbuz, który został kupiony w Kauflandzie. Zawiązał się 23 czerwca, a tak wygląda. I ja zaczepiam takie etykiety szkółkarskie wokół delikwenta. Będę liczyła, ile dni do zbioru. Minimum 45. Ale tak przeciętnie w 50 dni do 55 i na pewno jest gotowe. Na pewno. Zależnie rzecz jasna od odmiany. Aha, w tym roku kupiłam szersze paski. Nie zwróciłam uwagi na to, bo czasem, prawda, ta szypułka arbuziaka jest krótka. No dobrze, także to jest pierwszy arbuziak na tym stanowisku. On nie jest arbuzem w pasy. Także zobaczymy, co tu się zadzieje. To jest arbuz, który ma skórę podobną do odmiany Charleston Grey. Kształt inny. Rośnij zdrowo, gagatku. A dziś jest 27 czerwiec. Pierwszym arbuzem, który zawiązał się na stanowisku numer 4, jest odmiana no, jaka odmiana? A taka. Moro numer 138. F1. Dosyć już duży, jak piłka do tenisa. I tu data, kiedy zawiązał się arbuzik. Będzie łatwiej mi wiedzieć, kiedy zebrać, kiedy dojrzałość osiągnie. Czyli jest to bardzo znaczna odmiana. Miałam już ją 2 lata temu. Minimum 45 dni od daty zawiązania się arbuza. No dobrze, ale coś jeszcze tu jest. Tylko wiecie Państwo, świetnie rosną sadzonki tutaj. Tylko jedna rzecz w tej części, która w tym roku powstała, nic tu więcej nie rosło poza zielskiem, pojawiła się już fuzarioza. No niestety, w tamtej części, która powstała rok temu, jest wszystko ok. Więc co z tą teorią, że należy zmieniać stanowisko, bo choroby glebowe przenosi się? No, tak jest, trochę to. Także zobaczcie, ja przed chwilką do list nie podlewałam z niewielką ilością nawozu, ale rosario, no tak byle jak wygląda jedna sadzonka. Druga jest ok. A tu
No i proszę, preparat grzybobójczy Rewus, czy tam Rywus, nie pamiętam już, został 3 dni temu zastosowany. Wtedy zobaczyłam pierwsze właśnie podwiędnięte listki. A tak wygląda maleńki rosario. Jest większy niż piłka ping-pongowa. Zaraz karteczkę mu dam. Tu widać kolejnego rosario na drugim pędzie. Może dalej nie rozwinie się ta choroba. Może ona została zastopowana. Po prostu pozostałość. To czas pokaże, prawda? A teraz trzeba, jakby to powiedzieć, zaobrączkować rosario. W tym roku deko szersze kupiły mi się te etykiety sadownicze, za to krótsze. Nie są to tak długie paski, jak w przypadku tych, które miałam w zeszłym roku. No. Pomalutku. Żeby nie pokaleczyć, prawda? Za to w bardzo dobrej cenie kupiłam te etykiety. 59 zł za 1000 sztuk. 1000 to tak brzmi, ale wiecie, jak mam sadzonek, dołków, ponad 200 arbuzów w całym rowie, melonów, tak, czy ogórków różnych odmianowych, to się wszystko przyda. Tak, także słuchajcie, to nie jest jedyna sadzonka tak wyglądająca. Są jeszcze inne odmiany. Proszę, tuż obok, tam rosario, a tu z mojego zbioru czytamy. Bardzo dobry to był arbuz. Ale cóż z odpornością. Także też zobaczymy, czy to dalej postąpi, czy zostanie zahamowane. Kolejna odmiana, a w zasadzie miks, to jest to. W kilku dołkach posadzone mam. O, proszę. Ten numer 69. Miks nasion Trizzatri bogatyria. I tu w kilku dołkach tak wyglądające liście były. Oraz tak jak było to widoczne u rosario i tego drugiego pokazanego. Dalej muszę obserwować. A na tamtym stanowisku, na numer 3, tak się nie działo. Tam jest wszystko ok. Tu jest więcej arbuziaczków już prawdopodobnie zawiązanych, ale ja je oznaczę wtedy, gdy będę wiedziała, że są na pewno zawiązane. Pokazałam tylko te największe. I tu mamy jeszcze, teraz widzę, o, z takiego surprise, Marko, zeszły rok. Zobacz, Marko, a jak tam u Ciebie sytuacja? Tak, właśnie. No i taki widok może popsuć humor. Tu proszę, kolejna odmiana. Teraz już jest ciemno, ale skoro zaczęłam nagrywać, to już tak zobaczymy razem, skontrolujemy. Winter King of Quen. Nasionka z Serbii. Wspaniały w smaku arbuz o jasnej skórze w kolorze takim pistacjowym. Coś jak śnieżok. Takie listki.
I też czekamy, zobaczymy. Pozostałe są bardzo ładne, poza właśnie tymi, no, pierwszymi zapewne. A i więcej nie widzę. Odpukać, oby było tak. Oj, już bez chorób. A tu, proszę, albo rudbeckia, albo galiarda. Kwitnące ogórczniki lekarskie, aksamitki, nagietki. No a tu karczoch żyje w przeciwieństwie do innego mojego stanowiska o nazwie 2A. Tam kilka już padło, ale co? Zakończę film widokiem na malwę, która zakwitła. Była wysiana w zeszłym roku. Były to kwiaty pełne na zdjęciu, a w tym roku zakwitła właśnie ta malwa. No teraz już kwiaty zamykają się, ale te kwiaty są pojedyncze, nie są pełne. Z całą pewnością nie kupowałabym o pojedynczych kwiatach malwy, bo takich jest pełno. Poczekać muszę, aż pozostałe sadzonki zakwitną. Tu wokół tego stanowiska dwie są posadzone i obie kwitną na biało. Ale też akcent bieli, której za bardzo nie lubię wśród roślin. Przyda się wśród zieleni, pomarańczu, żółci, prawda? A tu jest roślinka bardzo podobna do dziewanny. Nie wiem, jak się nazywa. Fantastycznie pachnie. Fantastycznie. Liście nie są omszałe. Tak jak u dziewanny. Proszę, to jest dziewanna. O, tu jeszcze jest obok ta roślinka. Jak nazywa się? Arbuzy również rosną poza agrotkaniną. Znacznie słabiej piaszczysta tu gleba. I tu prawie są nienawiezione dołki. Bardzo mało. Pod ścianą budynku też troszeczkę arbuzów posadzone. W zeszłym roku rosły tu melony, a w tym roku melony dostały miejsce takie jak trzeba. I tu zobaczcie, siewka, która w pewnym miejscu, to znaczy nasiona przezimowały i były sadzoneczki. Ja i jeszcze ktoś pobraliśmy, posadziłyśmy i są pierwsze owoce. Nie wiem, jaka to jest odmiana, ale taki lampion, spłaszczony pączek jakby. A nie wiedziałam, że przepięknie pachną miechunki. Nie wiem, czy wszystkie odmiany, ale miks stał razem odmian. Fantastyczny był zapach. Niezapomniany. Przyjdzie czas już w ten weekend nadchodzący, kiedy pokażę, jakie tu znajdują się odmiany. A tu jest bogactwo. Bogactwo odmian. Autentycznie. Pozdrawiam, do widzenia i wszystkiego dobrego życzę.